اليوم يعيد التاريخ نفسه، حيث يسير جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله على خطى آبائه وأجداده الميامين، وذلك حين أهدى بولندا الحصان كحيلان عافص، حيث تعتبر الخيل التي تنتمي إلى هذه السلالة من أجود الخيل المعروفة في شبه الجزيرة العربية، ويرجع اسمها إلى صاحبها ابن عافص، وهي ذات سمعة طيبة، حيث تنفرد مملكة البحرين بهذا المربط. ومن المعروف بأن هذه السلالة تعطي إنتاجا متميزا في ميادين سباق الخيل وجميع المواصفات. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة في بولندا، قال نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة: يسعدني اليوم وبتكليف من سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله أن أقوم بتقديم الحصان لاسطبلات يانوف بودلاسكي وشعب بولندا الصديق، الحصان العربي الأصيل كحيلان عافص. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is an honor to be with you today. I would like to thank His Excellency Janusz Piechoczinski, Deputy Prime Minister, for his kind and generous hospitality at this important event in the equine calendar. Chciałbym podziękować Jego Ekscelencji premierowi Januszowi Piechocińskiemu za jego serdeczną i hojną gościnność na tym końskim ważnym wydarzeniu. We are gathered here at Poland's oldest state-owned stud in this grand setting to celebrate the Arabian horse. Zebraliśmy się tutaj w tej najstarszej polskiej państwowej stadninie, by świętować konia arabskiego. In doing so, and on behalf of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, I have the honor and privilege to be here personally to give to the Janów Podlaski stud and to the people of Poland the stallion Kailan Afas. Niniejszym i w imieniu Jego Wysokości Króla Hamada bin Isa Al Khalifa mam zaszczyt i przywilej być tutaj we własnej osobie, aby wręczyć na ręce Janowa Podlaskiego i narodu polskiego ogiera Kuchajlan Afas. He is a magnificent purebred Bahraini stallion bred from the private stud of our family's historic horses. A combination of selective breeding and survival of the fittest have produced a horse which displays stamina, speed, intelligence, and a superb temperament. Jest on wybitnym bahrańskim ogierem czystej krwi, wyhodowanym w prywatnej stadninie historycznych koni naszej rodziny. Połączenie dobrej hodowli i to, że przeżywają najlepsi, dały konia, który odznacza się wytrzymałością, szybkością, inteligencją i niezwykłym temperamentem. The gift reflects the values and bonds between our two nations. As relations between Bahrain and Poland race ahead, we continue to share a passion for a noble creature, the Arabian horse. Ten podarunek odzwierciedla wartości i związek między naszymi dwoma narodami. Relacje między Bahrajnem a Polską podążają swoim kursem, a my nadal dzielimy namiętność do tych szlachetnych stworzeń, do konia arabskiego. For more than 80 years, the well-known desert line, the Kailan Afas, has linked our two countries. Od ponad 80 lat ta dobrze znana, pustynna linia Kuchajlan Afas łączy nasze dwa kraje. Most readers in Poland will be familiar with the Kailan Afas as the sire line that has produced purebreds such as Comet. Większość polskich hodowców zna Kuchajlan Afas jako linię męską, która dała takie czysto krwiste okazy jak na przykład Comet. They may not be aware, however, of the breed's origins, and that this desert strain can still be found today in the Royal Arabian Stud of Bahrain. Niemniej jednak mogą sobie nie zdawać sprawy z tego, jakie były początki tej rasy i że ta pustynna linia może nadal być odnaleziona dzisiaj w królewskiej stadninie koni w Bahrajnie.
The horses traveled with my ancestors when they migrated north in the 17th century. These were pure desert war horses, long bred for their endurance and resilience in battle. To ensure the preservation and continuity of the numerous individual strains, my grandfathers established the Royal Arabian Stud in 1783. Konie te podróżowały z moimi przodkami, gdy migrowali oni na północ w XVII wieku. To były czystokrwiste, pustynne, konie bojowe, hodowane dla ich wytrzymałości i odporności w walce. By zapewnić ich przetrwanie i ciągłość licznych odmian, moi pradziadowie otworzyli w 1783 roku królewską stadninę koni arabskich. The descendants of these horses are the ones you will find in the Royal Arabian Stud of Bahrain today. Potomkowie tych koni to te konie, które odnajdziemy dzisiaj w królewskiej stadninie koni. Over the decades, we have taken great care to preserve the breed's heritage, passing down this responsibility from generation to generation. On behalf of His Majesty the King, I am currently responsible for the management of the stud. Our breeding program has ensured the preservation of several high-quality desert-bred horse pedigrees, including the Khailan Alps. Na przestrzeni dekad zadbaliśmy o przetrwanie dziedzictwa tej rasy, obarczając odpowiedzialnością za nie kolejne pokolenia. W imieniu króla, jego wysokości, teraz to ja jestem odpowiedzialny za zarządzanie stadem. Nasz program hodowlany zapewnił przetrwanie kilku wysokiej jakości pustynnych linii koni, w tym Khailan Afas. The first Khailan Afas was born in Bahrain in 1930. It was in the following year, during the rule of His Majesty the King's great-grandfather and namesake, Sheikh Hamad bin Isa, that Mr. Bogdan Zientarski, manager of Poland's Gumniska Stud, first saw the Khailan Afas colt that was to return with him to Poland. This original Khailan Afas was born to a dark bay Khailat Afas and a bay Wednan stallion. Pierwszy Khailan Afas przyszedł na świat w Bahrajnie w 1930 roku. Rok później, gdy rządził król, prapradziad obecnego króla i jego imiennik, szejk Hamad bin Isa, Bogdan Zientarski, hodowca ze stadniny w Gumniskach, zobaczył okierka Khailan Afas po raz pierwszy i zabrał go ze sobą do Polski. Ten pierwszy Khailan Afas urodził się w ciemnogniadej klaczy Khailan Afas i gniademu ogierowi Khailan Adnan. Today, Poland is famed for breeding some of the most accomplished Arabian horses in the world. You honor, nurture, and celebrate the Arabian horse. It is with pride that we see the legacy of Khailan Afas live on in Poland's breeding program. Dziś Polska jest sławna z hodowli niektórych z najbardziej utalentowanych koni arabskich na świecie. Szanujecie, dbacie i świętujecie konia arabskiego. Napawa mnie dumą, jak widzę dziedzictwo Khailan Afas, że żyje ono nadal w polskim programie hodowlanym. And today, after more than 80 years, history is repeating itself. It is with a deep sense of pride and honor that His Majesty is gifting Khailan Afas to the Janów Podlaski Stud and to Poland, reflecting the engagement of his great-grandfather some 80 years earlier. I dzisiaj, po ponad 80 latach, historia się powtarza. Jestem bardzo dumny i jest to dla mnie zaszczyt, że jego wysokość przekazuje Khailan Afas stadninie Janów Podlaski i Polakom, odzwierciedlając zaangażowanie swojego prapradziada 80 lat wcześniej. Looking ahead, as Vice Chairman of Bahrain's Rashid Equestrian and Horse Racing Club, I am focused on supporting all equine-related activities in Bahrain, and to ensure that we continue to build on our proud heritage, we are working on further developing high-quality racing facilities in the kingdom. Patrząc w przyszłość, jako wiceprzewodniczący klubu jeździeckiego Rashid w Bahrajnie skupiam się na wspomaganiu wszystkich działalności w Bahrajnie poświęconych koniom i staram się zapewnić, żebyśmy nadal budowali wspaniałe dziedzictwo wysokiej jakości koni w Królestwie.
Therefore, our long-term plans will seek to enhance Bahrain's vibrant equestrian culture and reinforce the kingdom's status as a preferred destination for all types of equestrian activities in the region. Zatem nasze długoterminowe plany to, żeby wzmocnić kulturę Bahrajnu w koniach arabskich i wzmocnić status królestwa jako destynacji dla wszystkich działalności końskich w regionie. In conclusion, I warmly wish you all the best over the course of this event, which is a unique opportunity for us all to celebrate our shared love for the Arabian horse. Thank you very much. كما قام سموه بجولة في اسطبلات يانوف بودلاسكي اسطبلات الدولة، يرافقه الدكتور مالك تريلا مدير الاسطبلات، والتي تحتضن الخيل العربية الأصيلة، والتي يعود تأسيسها إلى عام 1817، وهي أقدم الاسطبلات التي تديرها الحكومة البولندية لاستيلاد الخيل، والتي تعتبر معلما هاما في شكل مبانيها الهندسية التي تعود للقرن ال19 الميلادي. واطلع سموه على أروقة الخيل والمساحات الخضراء الممتدة بما تشكله من بيئة حيوية لتربية وإنتاج الخيل، واستمع سموه من القائمين على الاسطبلات إلى شرح حول مبانيها التاريخية وأنشطتها الرياضية والاقتصادية. وأعرب سمو الشيخ عيسى عن سروره بزيارة أقدم الاسطبلات في بولندا، وقال إن مملكة البحرين تسعد بالالتقاء بكافة المهتمين بالخيل العربية الأصيلة في بولندا وغيرها من الدول التي تشاركنا هذا الاهتمام، خلال استضافة مملكة البحرين لاجتماعات منظمة الواهو في شهر ديسمبر من عام 2016. من جانبه عبر معالي السيد يانوش بيخو جينيسكي نائب رئيس الوزراء البولندي عن تقدير بلاده لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على هدية جلالته الثمينة لبولندا، والتي تمثل رمزا للعلاقات بين البحرين وجمهورية بولندا. وقال إن البلدين تشتركان معا في الاهتمام بالخيل العربية والثقافة والتراث، وقال إننا نثمن هذه اللفتة من جلالة الملك التي تعكس الاحترام والثقة باهتمام اسطبلات بولندا بالخيل العربية الأصيلة وإنتاجها، متطلعا نحو المزيد من علاقات الصداقة مع البحرين. وأشاد بالانفتاح الذي تتميز به مملكة البحرين، مرحبا بزيارة سمو الشيخ عيسى لبولندا، وعن سعادته بتواجد سموه في هذه الفعاليات للاحتفاء بالخيل العربية الأصيلة. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Mirek Kołodziej from Janów Podlaski reporting from the Arabian Horse Days for Bahraini TV. And with me is the Prime Minister of Poland, Janusz Piechociński, and we will now ask him a couple of questions about the Arabian horse. Panie premierze, proszę nam powiedzieć, jakie są związki między Polską a Bahrainem? Mr. Prime Minister, what are the Polish-Bahraini relations? Łączy nas bardzo wiele. Po pierwsze, wielki szacunek do przeszłości, do historii, do kultury. We both share a great respect for our tradition, culture. Mamy te same biało-czerwone barwy narodowe. We have the same national colors. I w Bahrajnie, i w Polsce jesteśmy zakochani w koniach, a szczególnie w arabskich. And in both countries we are very much in love with horses, especially the purebred horses. Ale dzisiaj, za co chcę serdecznie podziękować królowi Bahrajnu, But today, and I would like to thank you very much to the King of Bahrain. tu w Janowie Podlaskim, najstarszej polskiej stadninie, Here in Janów Podlaski, the oldest Arabian horse stud, mieliśmy wyjątkowe wydarzenie. we had an exceptional event.
W 25-lecie polskiej przemiany the 25th anniversary of the Polish transformation. otrzymaliśmy od króla Bahrajnu szczególny dar. And on this occasion, we received from the King of Bahrain a special gift. Dostaliśmy Araba z królewskiej hodowli We were given an Arabian horse from His Majesty's stud, i dla nas to jest wielkie wyróżnienie, dowód zaufania, and we feel very distinguished. This is a great honor for us, dlatego że blisko 100 lat temu to właśnie z Bahrajnu pojawiły się w Polsce te wspaniałe konie. because almost 100 years ago from Bahrain, some Arabian horses were brought. I w Polsce na nowo będziemy mogli tą ważną linię hodowli bahrajńskiej pielęgnować i rozwijać. And we will be able to continue to nurture the Bahraini strain of Arabian horse again. Chciałbym więc w imieniu polskiego rządu, wszystkich polskich hodowców serdecznie, wysokości królowi Bahrajnu, serdecznie i całej rodzinie królewskiej podziękować. So on my own behalf, on behalf of the Polish government, I would like to thank you to His Highness the King and his royal family for his appreciation and for the horse, the present. Przekazać rodzinie królewskiej i całemu społeczeństwu pozdrowienia z Polski And we would like to greet the whole Bahraini nation and the royal family i zapewnić, że ten wspaniały gest, ten wspaniały dar zobowiązuje. and ensure you that this beautiful gesture obliges us. Polska to jest szczególny kraj w Europie Środkowej, Poland is an exceptional country in Central Eastern Europe. kraj, w którym mamy wielki szacunek, tolerancję. This is a very open and tolerant country. Od kilkuset lat mamy także wyznawców islamu. For several hundred years, we have also had the followers of Allah in Poland. Jest w Polsce mufti, We have a Polish mufti, ale od kilkuset lat są także islamskie świątynie. and we also have mosques in Poland. I mamy wielki szacunek dla waszej kultury, dla waszej tradycji. And we value and respect your tradition and culture very much. I dlatego gest Jego Królewskiej Mości jest dla nas szczególnie ważny. And this is why the gesture of His Highness the King is so precious to us. Bo daje szacunek i zaufanie także polskiej hodowli. Because it shows respect and trust to the Polish breeding program. I dlatego zapraszam do Polski, And that is why I would like to invite you to Poland, bo tak samo kochamy te przepiękne zwierzęta, because we share the love for these beautiful creatures, ale też przez lata i pokolenia studenci arabscy w Polsce czuli się najlepiej. but also for centuries Arabian Muslim students felt best in Poland. I w Polsce można zobaczyć tą solidarność i gościnność, jakiej innej w Europie nie ma. And in Poland you can see the solidarity and hospitality that you will not see anywhere else in Europe. Ale Polska to nie tylko miłośnicy koni i świetna hodowla, But Poland is not just great animal husbandry of horses and breeding programs. to także nowoczesna gospodarka, jedyna, która nie miała spadku PKB w światowym kryzysie. This is also a great economy that was one of the very few that had no problems during the economic crisis. Co 10. studiujący Europejczyk jest Polakiem, Every 1 in 10 students in Europe is Polish. a w tym trudnym, pełnym wyzwań roku 2014, mimo kryzysu ukraińskiego, And in this very challenging year to 2014, even though we have the Ukrainian crisis in Europe, Polska jedyna w Europie będzie miała wzrost PKB o 3%. Poland will be the only country in Europe with an increasing GDP. Dlatego cieszę się za obecność wnuka Jego Wysokości, That is, I am very happy to host His Majesty's grandson in Poland, bo w Polsce mówimy, że wnukowie dziedziczą po dziadku charakter, because in Poland we say that the grandsons inherit the character of their grandfathers. i widzę, jak młode bahrajńskie pokolenie jest zakochane w tradycji, w historii, And I see that the young Bahraini generation is in love with the tradition and culture, ale rozumie tak jak my, Polacy, but understands, as well as we do, the Polish, że współczesny świat nie może konkurować poprzez walkę, that the modern world cannot compete through fights, ale trzeba się nauczyć nowej sztuki, konkurencji poprzez zdolność do współpracy i współdziałania.
But you have to learn a new art of competition through cooperation. Dlatego ten wielki dar Jego Królewskiej Mości jest zapowiedzią wielkich, nowych relacji polsko-bahrajńskich. This is why the gesture of His Highness the King of Bahrain is a symbol of a new opening in Polish-Bahraini relations. I to, co mnie szczególnie cieszy, to mogę z całą mocą powiedzieć do mieszkańców Bahrajnu. And I can say from the bottom of my heart to the people of Bahrain, Polskę i Bahrajn nie dzieli kilka tysięcy kilometrów, Poland and Bahrain are not divided by many thousand kilometers, bo jesteśmy blisko siebie jako ludzie, because we are close to each other as people którzy potrafią okazać sobie szacunek, who respect each other, którzy zrobią wszystko, aby poznać czyjąś kulturę, historię who will do everything to familiarize oneself with the culture and history of the other, i potrafią nowemu, mamy nadzieję, lepszemu światu dać nowe wartości. and that we can give to the new, better world values to live up to. I dlatego ten wspaniały koń z bahrańskiej hodowli jest symbolem tego wielkiego nowego otwarcia. That is why the horse from His Majesty's stud is the symbol of this new opening. Ale w sposób szczególny chcę pozdrowić też w imieniu naszego prezydenta Bronisława Komorowskiego, But I would also like to greet the Bahraini nation on behalf of the President of Poland, bo jego ojciec był wybitnym polskim arabistą, because his father was a great Polish Arab scholar zakochanym w pustyni, w kulturze arabskiej i życiu Arabów. who fell in love with the desert, with the lives and culture of the Arab people. I to jest jeden z nielicznych Polaków i jeden z nielicznych Europejczyków, który tworzył poezję w języku arabskim. And he is one of the very few Poles or Europeans who created poems in Arabic. Jutro w darze przekażę to jego wysokości i najbliższej rodzinie. And tomorrow I will give as a gift his poems to His Highness Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa. Bo wiem, że Arabowie są zakochani w swoich koniach i w swojej pustyni Because I know that the Arabian people love the horses and the desert i są tak jak my poetami. and are just like ourselves poets. Bo człowiek, który jest blisko natury, jest blisko drugiego człowieka. Because a person who is close to nature is close to another person. Zapraszam więc do Polski, bo łączy nas wiele. So I invite you all to Poland because a lot we have in common. لقد كان اهتمام جلالة الملك بالخيل أشد الاهتمام، والمحافظة على هذا الإرث العظيم نبراسا ودافعا للأبناء على الاستمرار في المحافظة على الخيل العربية الأصيلة. وبنظرة شاملة على اهتمام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، يجب أن نعرف أن سموه يجيد ركوب الخيل منذ صغره، كما أنه خبير مطلع بطباعها وصفاتها وأصولها بأنواعها، كما أن سموه حريص كل الحرص على إحياء تراث الفروسية وتشجيع المواطنين من ذوي الاهتمام والخبرة على رعاية الخيل العربية الأصيلة وإحياء مختلف الفعاليات التراثية الخاصة بالخيل. إن حرص سموه على مرابط الخيل العربية لتنفرد البحرين بكونها الدولة الوحيدة في العالم التي يوجد لديها 21 مربطا مختلفا من أعرق المرابط وأقدمها. هو تقليد تراثي حافظ عليه آباؤه وأجداده منذ ما يزيد عن قرنين من الزمن، مما أعطى البحرين تميزا في الحفاظ على هذه المرابط وعلى نقاء أصلها.